Uzbrajamy. Rozbrajamy. Jak ustawić szczekanie sygnalizatora? Zaraz wyjaśnię Ci, jak to zrobić. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Bilski i witam Cię w serii Zrób to sam, gdzie w łatwy sposób omawiam zagadnienia teletechniczne, a dzisiejszy odcinek poświęcony będzie systemowi alarmowemu. Dostaję od Was coraz więcej pytań, zarówno w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych. Jest to naprawdę super, bo to znaczy, że swoim przekazem docieram do osób zainteresowanych systemami zabezpieczeń, a po to właśnie robię. I dzisiejszy odcinek będzie odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób sprawić, aby sygnalizator wydawał dźwięk podczas uzbrajania i podczas rozbrajania systemu alarmowego, czyli tak zwane szczekanie sygnalizatora. Jak sprawić, żeby sygnalizator zaszczekał? Zaraz Ci to pokażę. Temat jest naprawdę bardzo prosty i nadawałby się na kilkusekundową rolkę, dlatego zastanawiałem się, w jaki sposób zrobić z tego kilkuminutowy film. Ale pomyślałem, że bardzo dokładnie omówię każdy krok po to, abyś nie tylko wdrożył to u siebie, ale abyś to dokładnie zrozumiał, abyś zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. A na koniec odcinka będzie bonus, pokażę również, jak to zrobić w centrali Satel Perfecta. Tam jest to jeszcze łatwiejsze, ale takie pytania też się pojawiły, także temat muszę wyjaśnić. Do dzieła! Na stole przede mną mam już złożone dwa systemy, jeden na Integrze, drugi na Perfekcie. Mam jeden sygnalizator na magazynie, także będę go sobie przełączał do tej centrali, którą ja akurat będę używał. Mamy dwa manipulatory, jeden do Integry, drugi do Perfekty. Co jeszcze mamy? Ważną informacją, którą będziemy wykorzystywać podczas programowania, jest to, że akustykę sygnalizatora podłączyłem w obydwu przypadkach do wyjścia drugiego centrali, czyli out 2. Przechodzimy do aplikacji Loadings. Cały kłopot polega na tym, że mamy tylko jedno wyjście, którym sterujemy akustyką sygnalizatora. A tak naprawdę chcemy, aby ta akustyka uaktywniała się w dwóch przypadkach. Pierwszy jest to alarm pożarowo-włamaniowy, czyli typ wyjścia numer 2. Natomiast drugim typem wyjścia jest wyjście numer 23, czyli potwierdzenie załączenia i wyłączenia alarmu. Jak widzisz, możemy wybrać tylko jeden z tych typów i przypisać go do pojedynczego wyjścia. Przydałoby się coś, co pozwoliłoby nam na połączenie tych dwóch typów w jedno. I teraz do gry wchodzi typ wyjścia, dzięki któremu możemy to zrobić. Mianowicie jest to typ wyjścia numer 47, czyli suma logiczna wyjść. I zatrzymajmy się tu na chwilę. W typach wyjść mamy zarówno sumę logiczną, jak i iloczyn logiczny. I przy okazji omawiania tego zagadnienia chciałbym powiedzieć Ci, jaka jest różnica między iloczynem a sumą logiczną, tak abyś potrafił świadomie wybrać, który typ wyjścia jest odpowiedni w danej sytuacji. Suma logiczna, iloczyn logiczny. Mamy nasze wyjście numer 2, czyli alarm. Mamy nasze wyjście numer 23, czyli załączenie, wyłączenie. I mamy nasze wyjście numer 47, czyli suma. Najważniejsza sprawa. Logiczne 1 to jest prawda, a logiczne 0 to fałsz. Jeżeli nie będzie alarmu i nie będzie alarm załączany ani wyłączany, 0 plus 0 daje 0. Jeżeli nie będzie alarmu, ale alarm będzie załączony bądź wyłączony, 0 plus 1 daje 1. Jeżeli będzie alarm, a nie będzie w tej chwili załączany ani wyłączany, 1 plus 0 daje 1. Jeżeli będzie alarm i będzie w tym momencie załączony bądź wyłączony, 1 plus 1 daje 1. Iloczyn. Kiedy nie będzie alarmu i nie będzie załączenia i wyłączenia, 0 razy 0 daje 0. Kiedy nie będzie alarmu, będzie załączenie i wyłączenie, 0 razy 1 daje 0. Kiedy będzie alarm, nie będzie załączenia i wyłączenia, 1 razy 0 daje 0.
Dopiero w momencie, gdy obie te sytuacje będą się odbywały w tym samym czasie, 1 razy 1 daje 1. I teraz, który rodzaj wyjścia jest odpowiedni dla naszej sytuacji? No zdecydowanie suma logiczna, ponieważ chcemy, aby sygnalizator informował nas dźwiękiem zarówno w sytuacji, kiedy te zdarzenia będą występować razem, jak i każda z osobna. Ok, znasz już różnicę między sumą logiczną a iloczynem logicznym. Dokładnie wiesz, że w naszym przypadku musimy zastosować sumę logiczną. Wracamy do Dlowdixa. Zatem ustawiam wyjście drugie jako suma logiczna wyjść i w tym miejscu wybieram, że ma być to suma logiczna wyjścia 17 i 18. Przechodzę do wyjścia 17, nazwę to sobie szczek, alarm. Tutaj wybiorę wejście numer 2, będzie to akustyka, ustawię 20 sekund. Zamiast wyjścia 18 damy szczek, uzbrajanie na przykład. I tutaj damy wyjście numer 23. Zapiszę to i przetestujmy. Rozbrajamy. Widzisz, system alarmowy informuje nas jednym krótkim sygnałem dźwiękowym podczas uzbrajania systemu oraz 2 krótkimi sygnałami dźwiękowymi przy rozbrojeniu systemu. A teraz przechodzimy do drugiego systemu alarmowego, a więc jak sprawdzić, aby sygnalizator wydawał dźwięk przy uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu alarmowego postawionego na perfekcie. Chodź, pokażę Ci, jak to zrobić. Po połączeniu z systemem alarmowym przechodzimy do wyjścia. Tak jak mówiłem, akustyka sygnalizatora podłączona była do wyjścia drugiego, więc podświetlam to wyjście. I tutaj w opcjach mamy sygnalizacja załączenia, wyłączenia i kasowania. Wystarczy zaznaczyć tą opcję. Wysyłamy dane do centrali. To wy pytaliście, leniuszki. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do samego końca. Po dzisiejszym odcinku wiesz już, jak sprawić, aby sygnalizator zaszczekał, czyli zasygnalizował uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego. Pamiętaj o tym, aby zostawić łapkę w górę, aby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pamiętaj też, że na dole w opisie do tego filmu znajdziesz link, dzięki któremu będziesz mógł pobrać materiały, jakie przygotowuję do każdego odcinka. Możesz je pobrać na swój komputer, możesz je wydrukować, tak aby mieć je zawsze przy sobie. A już teraz zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, gdzie tłumaczę, jak w łatwy i szybki sposób zaprogramować całą centralę alarmową. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema, pa!